Terror w Muzeum Figur Woskowych to już kolejna produkcja z tej serii i jest ona najmniej strasząca, ale najbardziej intrygująca. Fabuła bardzo odbiega od tego, co znaliśmy do tej pory w poprzednich częściach. W wielkim skrócie, proszę bardzo. Oczywiście jest wiktoriańska Anglia, Muzeum Figur Woskowych, no bo jak żeby oczywiście inaczej. No i właściciel dostaje ofertę nie do odrzucenia, żeby sprzedać swój gabinet Muzeum Figur Woskowych. No i waha się. I właśnie wtedy, kiedy się waha, ktoś, że tak powiem, pomógł mu przenieść się na łono Abrahama. No i nagle zaczynają się dziać dziwne rzeczy, bo przychodzi, oczywiście wezwana przez prawnika, jego siostrzenica wraz z matką, macochą, ciotką, nieważne, mniejsza o większość. No i zaczynają oczywiście pracować, zaczynają zawiadywać, że tak powiem, tym Muzeum Figur Woskowych. No i co się dzieje? Ludzie dalej, to wszyscy, którzy związani są w jakiś tam sposób właśnie z tym muzeum, zaczynają umierać. I więcej nie będę oczywiście zdradzał, bo nie ma potrzeby. Film, co mnie zaskoczyło, ponieważ do tej pory, no jest to 4. film, że tak powiem, w cyklu i do tej pory mieliśmy straszaki dosyć konkretne, a tutaj tego jak naprawdę jest jak na lekarstwo, chociaż bardzo, jak mówiłem wcześniej, zaintrygował mnie sam koncept, ponieważ mamy tego naszego Dupree, tego naszego Johna Carradina w tejże roli, który jest właścicielem tego Muzeum Figur Woskowych, no i niby wszystko by się wydawało, że w porządku, o coś będzie się działo, ale ten film dużo bardziej dla mnie działa jako kryminał, dreszczowiec, wiesz? Może nawet thriller, ale ponieważ takie filmy też omawialiśmy w tymże cyklu, więc czemu nie? Jest tutaj kilka rzeczy rzeczywiście, które mi się bardzo, bardzo podobają. Przede wszystkim na początku byłem taki troszeczkę może nie tyle zniesmaczony, ale zawiedziony. Zastanawiałem się, czemu on tak dziwnie jest pokazany, ten Dupree, i czemu to jest takie wszystko powolne i w ogóle. Potem sobie uświadomiłem, że ten film ma już ponad 50 lat, no i oczywiście na przestrzeni tychże dziejów zmieniła się technika kręcenia filmów, ale potem jest coraz ciekawiej, gdyż zastanawiamy się cały czas, no bo mamy oczywiście te swoje figury woskowe, no tam wiadomo jest Dżingis Khan, bodajże Lucrezia Borgia, jest oczywiście Kuba Rozpruwacz, co jest ważne. To były czasy, kiedy Kuba Rozpruwacz szalał, nawet chyba jest powiedziane, że od 10 lat póki co nic się nie wydarzyło, dlatego nie wiem, jak ten Kuba Rozpruwacz wygląda, no, nawet sam gentleman, który właśnie robi te figury woskowe, mówi, no nie wiedziałem za bardzo, jak on wygląda, więc troszeczkę próżności i swoją piękną twarzyczkę wrzuciłem i akurat dlatego on jest. Więc ten film niespecjalnie działa jako straszak, ale dobrze mi się to oglądało z tego względu, że mamy tego właśnie Kubę Rozpruwacza i policja w to wszystko jest oczywiście zamieszana, bo nie ma dziennikarki, tak jak to było poprzednio. Też fabuła jest zmieniona, jak mówiłem już wcześniej, ale policja się zastanawia, czy rzeczywiście coś tutaj jest nie halo. A może jednak to jest tak, że ponieważ mamy tutaj ten Muzeum Figur Woskowych, mamy tego tutaj Kubę Rozpruwacza, może po 10 latach spokoju to właśnie Kuba powrócił. I może rzeczywiście to on za tym wszystkim stoi, nie wiadomo, nie było wiadome. Czy może jednak mamy taką zagwozdkę i te osoby, te postacie, te figury woskowe, czy rzeczywiście jednak coś tam jest nadprzyrodzonego z nimi związane? No bo oczywiście mamy tą pokazaną wielką kadź woskową, ale nie jest tak jak w przypadku poprzednich odsłon tego filmu, a przynajmniej na początku, więc tutaj możesz się troszeczkę zaskoczyć, ale ten film, mówię, działa bardzo fajnie, jako ten suspens jest nabudowany, co tu się wydarzy, czy rzeczywiście to jest to, a potem w miarę jak powiedzmy możesz mówić, o proszę bardzo, to ona, a nie, to on. I tak się zastanawiasz, nagle tego nie ma, tej nie ma, bo nagle coś się podziało i tak się może zastanawiać, a może to, no i to rzeczywiście jest bardziej jako film detektywistyczny, ja bym tę akurat produkcję tak potraktował, ale rzeczywiście można obejrzeć. Jest film mroczny, nie tak mroczny, jakbyśmy sobie życzyli, ale po prostu mroczny, ma dosyć ciekawy klimat.
Karkow, tak mi się wydaje, że nie przekręciłem, jak ten może nie tyle facet, chociaż tak naprawdę można powiedzieć o nim, że jest facet, aż sprawdzę, czy nie, tak, Karkow. Karkow to jest w tymże filmie głuchoniemy garbus, który pomaga właśnie Dupriemu prowadzić ten gabinet Muzeum Figur Woskowych. No i on jest dosyć, można powiedzieć, przerażającą postacią, a zarazem tragiczną, no ponieważ, jak się można to domyśleć, nie słyszy, nie mówi, czyta z ruchu warg, jest bardzo pomocny, no i nie bardzo ma się gdzie podziać. Jest może nie wielkim fanem, chociaż tak, to wydaje mi się dobre słowo. W barze nieopodal pracuje właśnie piosenkarka, a przy okazji wieczorami też sobie dorabia, pracując na ulicy. No i rzeczywiście jest powiedziane, że ona pierwsza kobieta w życiu Karkowa właśnie potraktowała go jako człowieka, nie jako jakiegoś potwora, nie jako jakiś nie wiadomo co, tylko rzeczywiście, no i on jest, można powiedzieć, jej białym rycerzem, albo traktując, jak śpiewał to Nocny Kochanek, rycerzem, koniem na białym rycerzu. Więc rzeczywiście jest to postać tragiczna. No i oglądałem ten film i niespecjalnie za bardzo chciałem powiedzieć, no boję się, no nie tym razem. Oglądałem na Prime, oczywiście jest dostępny w opisie, także w przypiętym komentarzu wrzucę link, możesz sobie ten film obejrzeć, wypożyczyć, a pewnie też jest opcja, żeby ten film sobie kupić. Jak już mówiłem wcześniej, z poprzednikami ten film no niewiele ma wspólnego, poza tym, że mamy oczywiście gabinet figur woskowych, bo fabularnie jest inaczej, ale do tego się już przyzwyczaiłem, gdyż pierwszy film, bodajże ten właśnie jeszcze niemy, no to była całkowicie inna historia, później dwa kolejne to już było można powiedzieć to samo, teraz mamy inną opcję. Domyślam się, że za czas jakiś, bo jeszcze czekają mnie chociażby wersje z lat 80. i później z lat 2000 również fabuła się zmienia, ale akurat to mnie w żaden sposób nie stresuje, nie rusza, nie ma z tym najmniejszego problemu. Czy film jest warty polecenia? Tak się zastanawiałem, bo jest to produkcja, która, jak już mówiłem wcześniej, nie jest straszakiem. No, oczywiście jest tutaj na tej liście tylko i wyłącznie dlatego, że powiedzmy omawiam teraz cykl gabinetu figur woskowych, ale tak, fabuła jest w miarę intrygująca, bo można rzeczywiście obejrzeć, no i jest ciekawie, jest fajnie, podoba mi się to, co się dzieje. Postacie to raczej bardziej po 51 latach one są bardziej komiczne niż tragiczne, wiesz. No oczywiście polecieli po prostu sztampą, bo mamy, no powiedzmy, starszą panią, matkę, macochę, ciotkę, whatever, nieważne, cokolwiek, która tylko i wyłącznie kasa, normalnie. Jest tam, kogoś sprzątnęli w tym Muzeum Figur Woskowych. Panie policjantu, kiedy ja mogę otworzyć? No jak tylko to ogarniemy, no to szybko, bo tam ludzie chcą już zobaczyć, bo to skoro to ktoś Więc rzeczywiście mamy sztampę. Mamy policjanta, który jest ogarnięty, który rzeczywiście jest rozsądny, aczkolwiek no, z nim jest oczywiście różnie. Mamy chciwego kupca, Amerykańca, musi być Amerykaniec, wiadomo, że Amerykanin, ale tak mówię, bo no to jest standardowo, przynajmniej tamte czasy, no wiadomo, Ameryka z Wielką Brytanią niespecjalnie się kochały. No mamy naszego pomocnika, tak, no wiadomo, wiem, że jest Karkow, ale oprócz tego, że jest Karkow, jest też gentleman, który oprowadza ludzi po tym właśnie muzeum, tam tłumaczy co i jak, i też razem z Dupri w tym muzeum pracował od dawna. No i wreszcie mamy tę dziewczynę, która jest uosobieniem dobra, piękna, cudu. Tam ma rzeczywiście właśnie Dupri, to była jego siostrzenica i żyła z nim w dobrej komitywie. No i w ogóle przez cały film ta kobieta ta dziewczyna jest bardzo, bardzo miła i mamy tą zagwozdkę, która tam rzeczywiście gdzieś się tli, ale to nie jest kino wybitne. Powiem więcej, to nawet nie jest kino bardzo dobre, ani to nie jest kino dobre. To jest taki film, że może być. Znaczy nie mogę powiedzieć, o nie, to jest złe kino, nie oglądaj tego. Polecam, jak najbardziej polecam. Jak chcesz wiedzieć, jaka jest ocena, to sprawdź sobie na Filmobie. W opisie wrzucę link do mojego profilu na Filmobie, możesz zobaczyć. No ale nie jest to kino, które na przykład będę miał ochotę obejrzeć sobie powtórę. O ile na przykład
To już powiem, poprzednią produkcję z Vincentem Price'em nie miałbym problemu, żeby obejrzeć po raz wtóry, bo tam rzeczywiście działo się troszeczkę więcej i był dużo bardziej intrygujący film. Ta produkcja jest taka, że okej, obejrzałem i dziękuję bardzo, do odfajkowania i wrócę pewnie do niej jeszcze raz tylko i wyłącznie przy okazji odcinka z ciekawostkami, z tym jak powstawały te produkcje, chociaż może być bardzo, bardzo ciężko, bo ciekawostki na temat tego filmu to no to rzeczywiście w tym momencie zresztą widzisz, że odnośnie tego typu szyję. Więc tak, no ten film możesz obejrzeć i nie musisz. To znaczy, jeżeli jesteś fanem właśnie tego cyklu, tutaj widzisz za mną jest kilka postaci, jeżeli jesteś fanką tego cyklu i naprawdę chcesz obejrzeć, pewnie, że tak, jak najbardziej trzeba, a jeżeli tylko i wyłącznie masz zamiar ten film obejrzeć, bo lubię straszaki, lubię się... Nie. To nie tędy droga. Ten film naprawdę nie straszy w żadnym aspekcie. Naprawdę w żadnym aspekcie. Czy to powiedzmy jakiś tam, że coś wyskoczy, czy no nie ma nic w tym filmie strasznego, bo krótko mówiąc, to nie jest takiego rodzaju film. Wtedy oczywiście, że tak, 51 lat temu ten film mógł bardzo straszyć, bo wiadomo, były inne realia, inne czasy, inne możliwości. A tak naprawdę film powstał ze względu na to, że producent, a także reżyser są bracia. Wcześniej kręcili jeden film, od razu postanowili z większością ekipy nakręcić drugi film. No wiadomo, budżet ogromny. $500 000. Bardzo dużo jak na tamte czasy. No ale cóż, wyszło jak wyszło, a dobrze wyszło na tej liście, bo tutaj kultowych horrorów jest całe mnóstwo.